Co, już lecimy? Chyba tak, chyba już się nadaje, co nie? Zobaczmy tutaj, popatrzmy. Tak, jak najbardziej. Cześć ludzie, witam bardzo wszystkich. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Na pewno nie widać, bo akurat takie jest założenie. Ale słuchajcie, sprawa jest taka, że dzisiaj chciałem pomówić o rzeczy, która no tak naprawdę nie to, że mi się nie podoba, bo ja uwielbiam kabarety, kocham je stare, nowe, młode, nie ma znaczenia tak naprawdę, bo to jest wszystko dla mnie w porządku, to jest wszystko dla mnie dobre. Ja tylko dzisiaj chciałem pomówić o kabaretonie, który mi się udało ostatnio zobaczyć, czyli Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji 2023, Świętokrzyska Gala Kabaretowa pod znakiem polityki. No więc rzeczywiście tutaj się akurat dosyć konkretnie działo, więc o tym sobie dzisiaj pomówimy, bo jestem ciekaw, jak wam ten kabareton się podobał. Co o nim myślicie? Czy rzeczywiście było dobrze, czy rzeczywiście było super, czy jednak nie aż tak fajnie, jakby to miało być. Bo ja tak naprawdę obejrzałem ten kabareton i chyba sobie najlepiej będzie, jak po kolei będę omawiał kabarety, to kabarety to będzie chyba najlepiej. To będzie rzeczywiście chyba najciekawiej. Sekundkę, tutaj mi się pokazuje, że coś jest nie halo, ale ein moment. Zaraz zobaczymy. Już patrzę. Okej. Niby pokazuje, że wszystko gra, a coś jednak jest nie halo. O, jest teraz jest w porządku, teraz jest dobrze. Tylko oczywiście muszę to jeszcze zmienić ustawienia, bo OBS mi pokazuje, że jednak, panie majster, wszystko nie jest zrobione. Dobra. Już tutaj patrzę i już będziemy zaraz dalej gadać, bo głównie w trakcie kabaretonu wystąpiło chciałbym powiedzieć śmietanka, ale to naprawdę kabarety, które ostatnimi czasy najczęściej się pojawiają. Jest to z tym właśnie bardzo różnie, bo tak naprawdę mieliśmy, tutaj będę posługiwał się ściągawką, na wypełnionym po brzegi amfiteatrze na Kadzielni w niedzielny wieczór wystąpił kabaret Nowaki, kabaret Młodych Panów, kabaret Moralnego Niepokoju, kabaret K2 i Jerzy Kryszak, Szymon Łątkowski, a w roli gospodarza kielecki kabaret skeczów męczących. I tak po kolei bym chciał zacząć właśnie z nimi, bo głównym nurtem, główną przewodnią myślą oczywiście była polityka. No nie ma co się dziwić, niedługo wybory, więc rzeczywiście dosyć konkretnie dają, tym bardziej, że zarówno ci z prawa, jak i z lewa, jak i z środka, wszędzie po prostu dają nam pomysły. Tutaj właśnie patrzę sobie, czytam artykuł. W większości sketchów dominowały żarty z bieżącej polityki. Czy jesteście za tym, bym wyszedł ze szpitala? No pamiętam, to akurat było kabaret sketchów męczących. Oni dosyć konkretnie jechali, ale po kolei. Wydaje mi się, że kabaret Nowaki to był, oni chyba jako jedyni mieli sketch, który nie był na wskroś polityczny. Bo oni totalnie wszystko podzielili, mamy to w dupie głęboko. My przedstawimy scenkę rodzajową, gdzie rzeczywiście usypianie dzieciaka. Każdy, kto ma dzieci, dokładnie wiedział, że wie, jak to może wyglądać, jak to może się dziać. No i muszę przyznać, że akurat z nimi to było dosyć zabawnie, bo zauważyłem, jest taka tendencja od kilku ładnych lat, że po prostu, co tu dużo mówić, bluzgają. Wszyscy bluzgają. Jest dosyć konkretnie i jazda i jeżeli trzeba powiedzieć bluzga czy tam coś, to nie było to, że Bohdan Smoleń że tak powiem, w kabaretonie, gdzie to mieliśmy tak na chorobowym, nam padła jeden bluzg, no co prawda cenzura później wycięła, jeżeli chodzi o kasety magnetofonowe i płyty, no ale okej, w porządku, no to było. A teraz to rzeczywiście tych bluzgów jest bardzo dużo i mi to nie przeszkadza w ogóle, jeżeli one mają jakieś uzasadnienie, no to jest rzeczywiście w porządku, ale kabaret Nowaki się spisał. Jako ojciec wiem, że on oczywiście dali radę, w ogóle dajcie łapkę w górę i suba, jeżeli lubicie omawiać takie tematy, żeby gadać o kabaretach, bo co tu dużo mówić. Kabaret Nowaki pokazał klasę i oni od jakiegoś czasu utrzymują poziom. Rzeczywiście mi się ten poziom bardzo podoba, bo nie jest źle, jest rzeczywiście w miarę sensownie. Ada Borek, po prostu nie dość, że jest ładną kobietą, no to przecież jest dobra. Taki był motyw, że dawniej to było, to tylko i wyłącznie Pakosia i ten śmiech z kabaretu Moralnego Niepokoju dawniej, a teraz to w tym momencie już rzeczywiście nie ma nikogo. Spokojnie. Ada Borek, wydaje mi się, bardzo sensownie, spokojnie zastępuje i nie ma, wydaje mi się, w tym problemu żadnego, bo Ada Borek pokazuje, że
nie ma znaczenia. Słuchaj, czy to jest scenka rodzajowa w domu, czy powiedzmy jest jakaś scena zdradzania, czy coś. No nie, no, ona po prostu jest wszędzie super śmieszna, a kiedy już odpala wrotki i jedzie z tym swoim żartem, kiedy się włączy słowo, tak zaczyna gadać w ogóle szybko i dalej, no to wtedy to Ada Borek już jest nie do zatrzymania. Wtedy Ada Borek już jest po prostu rewelacyjna, już jest super i tak chcę właśnie takie rzeczy oczywiście oglądać. No bo to mi się oczywiście bardzo podoba. Za chwilę oczywiście przejdziemy do tych innych skeczy, gdzie dosyć konkretnie było pro-politycznie, a tutaj akurat tego na pewno nie brakowało, ale rzeczywiście był taki okres przez wiele lat, że no niespecjalnie coś tam się działo, jeżeli chodzi o politykę, niekoniecznie żartowali, a ostatnimi czasy no wszyscy już teraz jadą po tym. No dobra, trudno, zdarzyło się, koniec, kropka. Kolejnym sketchem, kabaretem właśnie jest kabaret młodych panów. I tutaj mam zagwozdkę, ponieważ ja chłopaków znam i śledzę od dobrych 20 lat, kiedy rzeczywiście jeszcze byli młodymi panami. No teraz to już są powiedzmy starsi panowie dwaj, właściwie starsi panowie 4, no ale jakoś tak to nie wygląda. Lubię chyba ich najbardziej, wow, 20 osób już jest, dziękuję bardzo, dajcie w ogóle łapy w górę, piszcie co sądzicie na temat tego kabaretonu. I ja chyba ich najbardziej lubiłem w wydaniu, muszę powiedzieć, śląskim. Kiedy oni zagadają, kiedy mamy dostajemy porwoła, kiedy gadamy o tych wszystkich rzeczach i rzeczywiście to jest dla mnie dobra sprawa, to jest chyba ich najlepsze wydanie. Tak mi się jakoś wydaje, że rzeczywiście oni są w porządku. Były oczywiście, brakuje mi od dłuższego czasu, rzeczywiście mi brakuje sketchów, tych mini sketchów, tych krótkich scenek, które były odnośnie suszymy, tak, bo suszymy mody, tak, suszymy i tak dalej, i tak dalej. No to rzeczywiście było bardzo dobre, bardzo ciekawie, interesujące. A teraz no okej, w porządku, oni rzeczywiście przyszli. Ten sklep, naprawdę ten sklep ze zwierzętami. W ogóle to jest napisane do sklepu zoologicznego Rybka Pipka. Lepszej nazwy chyba nie mogli wymyśleć. W sketchu kabaretu młodych panów jeden z klientów chciał zwrócić papugę, która wołała między innymi jebać PiS i Kaczyński będziesz siedział. Postawiłem przed telewizorem, włącz TVP Info, po tygodniu będzie nadawała na Tuska, poradził mu sprzedawca. I rzeczywiście coś w tym jest, że no tyle osób tak właśnie w ten sposób podchodzi do tematu, że jest zero-jedynkowo, że albo jesteś zapisem, albo za PO, nie ma nic, 35 osób. Dziękuję bardzo, że jesteście. Niesamowita sprawa. Czekajcie, mam pytanie na czacie. Jaki kabaret lubicie najbardziej? Wpisujcie mi w komentarzach. I no tak, no, kabaret młodych panów od lat już rzeczywiście Święci Triumfy, no one pojawiają się cały czas na Polsacie. Jest to Młodzi Moralni, tak to się chyba nazywa, ten ich cykl, który współtworzą z kabaretem moralnego niepokoju. No i rzeczywiście mają lepsze i gorsze momenty. Czy w Kielcach byli dobrzy? Tak, rzeczywiście byli dobrzy, ale to nie było coś niesamowitego, to nie było coś pięknego, że nagle oglądałem i śmiałem się, że od ucha do ucha miałem rzeczywiście uśmiech i cały czas się bawiłem, brechtałem, śmiałem się, wygłupiałem i tak dalej, i tak dalej. No niestety nie był to takiego rodzaju występ, a szkoda, bo chciałem rzeczywiście, żeby to wyglądało dobrze, fajnie, sensownie, żeby można było się pośmiać. Pośmiać się można było, ale to był, no, patrząc co właśnie oni mówili, to jest taki troszeczkę śmiech przez łzy, no bo tak, na YouTubie jest, jak najbardziej jest wersja tego sketchu, ona jest troszeczkę, raczej bardzo ocenzurowana, bo tak naprawdę kończy się gdzieś tam w momencie, kiedy sprzedawca mówi temu pierwszemu faciowi, żeby zostawić tą papugę i se poszedł w cholerę. No i dziękuję bardzo. Kolejnych już klientów nie widzimy. Tak to rzeczywiście jakoś wygląda, ale domyślam się i mam nadzieję, że to nie jest ostatnie słowo, że panowie niedługo wyskoczą z jakimś fajnym programem, bo po wyborach pewnie będzie dużo więcej pomysłów, no bo nie ma znaczenia dla kabareciarzy, czy to jest facet, czy wygra prawa, lewa, środek, jedna partia, druga, piąta, 8, 14. Oni tak coś wymyślą zawsze, z czego się będzie można się śmiać i widząc kabaret młodych panów wiele razy, tak, no zdaję sobie sprawę, że można zrobić coś fajnego, można zrobić coś ciekawego i mam nadzieję, że z nimi będzie również tak samo. Sekundkę to napiję. Dobra, kolejny
Kolejny z kabaret moralnego niepokoju. No i tutaj mamy potężną zagwozdkę. Naprawdę, bo no, mówiłem wcześniej, że kabaret moralnego niepokoju to tylko i wyłącznie Pakosia i w ogóle i ten jej śmiech niesamowity. No i jakoś tak się stało, że kiedy Pakosię wyrzucili z kabaretu, no to jej kariera nie podążyła tak, jak ona by sobie tego życzyła. Rzeczywiście, no okej, sprawdzamy Instagram, dzisiaj będzie miała mnóstwo występów, praktycznie rzecz biorąc, co drugi dzień się pojawia, co drugi dzień występuje. I bardzo mnie to cieszy, ale widziałem kilka jej występów, czy to w telewizji, czy na żywo i no, nie porywają. Naprawdę, ona dobra była właśnie jako uzupełnienie, dobra była jako osoba, która tam rzeczywiście wchodzi z drugiego planu i rzuca tym swoim śmiechem, czy jako kobieta, bo kabaret moralnego niepokoju od tej pory, kiedy Pakosia od nich odeszła, no jakoś nie wygląda za dobrze. Bo trzeba przyznać, że mieli, tak, to była Sturzyńska, pamiętam, pojawiła się, ale ona była beznadziejna. Może jako aktorka jest rewelacyjna, ale jako osoba, jako kabareciara, no to ona się nie nadaje. To po prostu jest błąd w druku, pomyłka, nie wiem w ogóle co ona robiła. Kto wpadł na pomysł, żeby Sturzyńską wziąć do kabaretu? Nie wiem, może kiedyś, wiesz, była taka sytuacja, że no, na przykład miała do przewiezienia szafkę. Mówi do Roberta Górskiego: Robert, masz vana, bo jeździcie kabaretami na koncerty, może przewieziesz. On mówi: no w porządku, ale słuchaj, byśmy kiedyś potrzebowali, no może taka była jakaś zasadność, nie mam pojęcia, bo rzeczywiście bardzo dziwnie to wszystko wyglądało. Teraz jest nowa kobitka. No okej, jest lepiej, jest powiedzmy w porządku, ale to nie jest nagle. Widzisz, Pakosia odeszła od nich wiele lat temu i ciągle wiem, jak się nazywa. Ja cię kręcę. Dziękuję bardzo. Nie, ale piszcie coś, ludzie, żebym wiedział, że w ogóle ktoś tutaj jest, do kogoś mówię, bo jest 100 osób, ale nic nie piszecie. Minęło wiele lat, od kiedy ona odeszła i cały czas ja ją kojarzę. Cały czas kojarzę, że ona jest, jak się nazywa i w ogóle co robi, a mają w tym momencie nową aktorkę kabaretową i nawet nie mam pojęcia, kto to jest. No i ten sketch, który był ten, że tak powiem, plażowy, chciałbym powiedzieć fajnie i tak dalej, ale to już jest nuda. To jest naprawdę, to nie było nic dobrego, nic ciekawego. To jest jakieś takie, powiedzmy, działo się, ale nic rewelacyjnego. I zastanawiam się, co jest granie. Czy to jest tak, że po prostu no już im się pomysły skończyły, czyli krótko mówiąc, kabaret moralnego niepokoju skończył się na Kill 'Em All, czy jednak nie. To jednak wszystko jest w porządku, tylko chwilowe, no nie mam pojęcia naprawdę jak to wygląda, jak to się gra, jak to się robi. Chciałbym powiedzieć, że to jest tylko chwilowanie moc, tylko obserwując ich na scenie, obserwując ich rzeczywiście, no co tu dużo mówić, na koncertach na żywo, w telewizji, no to mam wrażenie, że oni już swój prime już mają dawno za sobą, że to rzeczywiście oni się już skończyli, już tylko odcinają kupony, bo bardzo często tak jest, że kiedy kabaret za długo się zasiedzi w telewizji, no to po prostu jest słabizna. Ja przypomnę sobie kabaret Otto, kiedy to był chyba gabinet terapii ogólnej, tak się nazywał ten ich program, kiedy właśnie mieli swój prime tam pod koniec lat 90., bo to wiadomo, wtedy to było wszędzie. Niemalże strach było otworzyć lodówkę, kabaret mógł wyskoczyć, bo to mieli swoje kasety i koncerty, mieli właśnie ten program i na Bezludnej Wyspie występowali i to dzieciom, i to, i tamto. I rzeczywiście strach było otworzyć lodówkę, a teraz no, to naprawdę nie istnieje, no bo wiadomo, że wrócił co prawda do nich Rysiek, wydali nową płytę i to wszystko. Jeżeli widzieliście ich gdzieś na jakimś kabaretonie, to dajcie znać, bo ja przypatrzyłem no prawie wszystkie kabaretony w tym roku i niespecjalnie ich zauważyłem. Jakoś tak to się zdarzyło. No zdarza się. Po prostu kabaret to już niekoniecznie swoje lata świetności ma teraz, ale wydaje mi się, że podobnie z kabaretem moralnego niepokoju, bo chciałem powiedzieć: o kurczę, przecież pamiętam, co to był za sketch. Tak, to była Izba Wytrzeźwień. Kiedy właśnie był Cieśla, kiedy był Górski, kiedy była Pakosia w roli pani, nie redaktor, pani dziennikarz, nie, pani lekarki, jakiejś tam pielęgniarki czy coś takiego. No i to było rzeczywiście super, dobre, świetnie, oni byli młodzi i to było, rzeczywiście było zabawne. A teraz oglądam ich i to na zasadzie znowuż moralniaki, no to jest po prostu jakiś dramat. I coraz więcej niestety kabaretów jest i twierdzą: okej, no to my tutaj rzucimy bluzga, tu gdzieś poleci jakaś kura, tu coś i rzeczywiście będzie, no nie jest dobrze niestety. Bardzo mi jest przykro, ale w tym momencie oglądając kabaret moralnego niepokoju, tak jak to było przy okazji właśnie
kieleckiego kabaretonu, no wziąłem i wyłączyłem w pewnym momencie, bo stwierdziłem, nie, no to już nie ma, mi się rzeczywiście nie chcę tego oglądać, bo to jest po prostu coś słabego i to jest po prostu nic rewelacyjnego. No i no niestety właśnie było tak było i tym razem. No ale trudno, no co poradzisz, tak to jest, rzeczywiście nie wszystko może wyjść. Kolejnym kabaretem, o którym chciałem pomówić, tak tutaj akurat idę w kolejności, jak tutaj wymieniali ich w artykule, kabaret K2. No i zakochałem się w nich jeszcze jak był w starym składzie, oczywiście jeszcze jak było dwóch chłopów, zakochałem się w nich, bo rzeczywiście było wesoło, było grubo. Potem jak występowali chyba tam co sobotę czy co niedzielę na Polsacie, z tym powiedzmy swoim komentarzem do gościa, to było grubo, naprawdę nie bierzemy jeńców, jedziemy po wszystkim. Jak trzeba rzucić kurę, to jedziemy kurą, jak trzeba powiedzieć inaczej, to jedziemy. No i tego właśnie spodziewałem się po kabarecie K2, no i to właśnie dostałem też, no stricte polityczny sketch, a przynajmniej o zabarwieniu właściwie geopolitycznym, bo jeżeli tak na przykład popatrzysz, ile było gadania o emancypacji, o kobietach, o równouprawnieniu, polityce i tak dalej, no to rzeczywiście można, oni stwierdzili, znaczy ja stwierdzam, że oni nie biorą jeńców, po prostu okej, mówimy o czym, o tym i co przyniesie ślina na język, to jedziemy. Bo to mi się bardzo podoba, że oni stwierdzili, okej, no zauważ, jak jest kabaret K2, oni bardzo często improwizują. Do tego stopnia, że potrafią zagotować siebie nawzajem. Pamiętam, który to był kabaret Neonówka, tak, oni właśnie rzeczywiście, to mówił kiedyś Roman Żurek, że nieraz stwierdzają, po prostu dzisiaj kombinujemy i jak się uda kogoś zagotować, to jeszcze lepiej, to jeszcze fajniej. I właśnie tak samo było i tym razem, bo rzeczywiście kilka razy było improwizowane, było grubo i to chyba muszę przyznać, że obok kabaretu Nowaki, kabaret K2 podobał mi się najbardziej. Dajcie znać w ogóle, czy 119. Ale gadajcie coś, piszcie, żebym wiedział, że jesteście, a nie, że gadam sobie tylko i wyłącznie do mikrofonu, że gadam tylko i wyłącznie do siebie, a to już prawie 20 minut, a jeszcze nic nie piszecie. I wydaje mi się, że obok kabaretu właśnie Nowaki, kabaret K2 jest najjaśniejszą teraz gwiazdą, świeci, bo oni nie mają problemu, oni bardzo fajnie łączą scenki obyczajowe razem właśnie z polityką. Trzeba to wrzucą bluzga, trzeba to pobawią się z publicznością, tak jak tutaj było jak ona miała na imię, no mniejsza większość, z kobietą z widowni, z jej mężem, partnerem, narzeczonym, nieważne, z Jarosławem, no i rzeczywiście to dosyć wyglądało dosyć zabawnie, dosyć no komicznie, co tu dużo mówić. I właśnie tak powinno być, że no nieważne co bierzemy na warsztat, czy to jest, no co tu dużo mówić, czy to jest scenka polityczna, czy scenka obyczajowa, ma być dobrze, ma być grubo. I to mi się rzeczywiście bardzo podoba, muszę przyznać. No oby tak dalej, rzeczywiście oby tak dalej. Kabaret K2 mam nadzieję, że będzie coraz fajniej, coraz ciekawiej. No ale cóż, zobaczymy, czas przyniesie. Jeżeli ich, powiedzmy, nie wsadzą ich pisiory do więzienia, to chyba będą żyć, będą działać, będą naprawdę szaleć cały czas. Może będzie fajnie, mocarnie i będzie pięknie. Dobra, który kabaret mamy kolejny? Jerzy Kryszak teraz jest. O jacie. Jerzego Kryszaka, to ja pamiętam jeszcze z czasów, kiedy no oprócz, on jest z zawodu aktorem, nie kabareciarzem, a aktorem wykształconym, przecież grał w filmach, w serialach, chociażby w Alternatywy 4. Docent Kołek chyba, albo Kotek. Jeden był Kotek, drugi był Kołek. On był, nie wiem, jeżeli pamiętasz, to napisz mi, którą grał rolę Jerzy Kryszak, a którą grał rolę Kazimierz Kaczor. I pamiętam go właśnie wtedy, pamiętam go jeszcze z Polskiego Zoo, tak, to rzeczywiście było dawno temu, czy potem kabaret 60, czyli 60 minut na godzinę z Marianem chociażby Opanią i z Andrzejem Zaorskim. No i to rzeczywiście było dobre, te jego parodie, czy to Lechu, czy tam Leper, czy inne postaci, Jaruzel i tak dalej, no to rzeczywiście było super, wszystko śmieszne. A teraz wydaje mi się, że on cały czas chce komentować, cały czas chce tę naszą rzeczywistość omawiać, mówić o tak było, nie i tak dalej, ale trochę mi się to jakoś, już Jerzy Kryszak w tej formule, w jakiej teraz go widzimy, przejadł. Dla mnie on jest nieśmieszny, niestrawny. Często, gęsto, kiedy jest zapowiedź, o proszę bardzo, będzie Jerzy Kryszak. No to dobra, będzie Jerzy Kryszak, daje mu 5 minut i potem jest
to może ja pójdę skosić trawę. Nie jest to dobrze, nie wygląda to sensownie, nie wygląda to ciekawie. To mnie właśnie dziwi i niepokoi, że Jerzy Kryszak, mimo tego, że nie mówi dobrych, fajnych, ciekawych, zabawnych przede wszystkim sketchów, bo satyryk musi być zabawny, ciągle jest zapraszany. Marcin Daniec miał podobny problem przez kilka lat, no ale potem, że tak powiem, Marcin Daniec odbił się od dna i teraz nieważne, które z jego wcieleń, czy to jest Waldemar K., czy to jest Marcinek, który miętosi tego zwierzaka niemiłosiernie, czy cokolwiek innego i jest sensowny, jest zabawny. Tak samo było zresztą z Halamą też. No, ale to ja rozumiem, bo nie może być tak, że nagle, o proszę bardzo, ja będę na topie przez najbliższe 10 lat, będzie wszystko super, będą wszyscy mnie kochali, jakiś facet będzie gadał do mikrofonu na YouTubie i też powie, o jest dobrze, jest super, jest fajnie, podoba mi się to. No nie, w ten sposób to rzeczywiście nie działa, w ten sposób to nie jest zrobione. No i chciałbym powiedzieć, nie no spokojnie, Jerzy Kryszak da radę, tylko że to jego da radę, to już trwa od kilku ładnych lat, coraz bardziej się ludzie z niego nabijają, czyli łysy z długimi włosami. Coraz więcej osób mówi, nie no stary, daj spokój w ogóle, co to jest i co smutniejsze, coraz więcej osób, tak samo jak ja, czy ty, dziękuję, mamy subskrybenta, o, jest pięknie, dziękuję, jesteś widzko, pierwszy lub pierwsza, dziękuję bardzo, mnie to cieszy, a czy pokaże się, zaraz wrócę do tematu, czy pokaże się, kto ty jesteś, jak się nazywasz? Chyba jeszcze nie, nie wiem, ale dziękuję ci bardzo za to, że jesteś w ogóle na tym kanale. Co prawda mało jeszcze mamy filmików, ale tu się będą pojawiać tylko i wyłącznie, oprócz tego, że takie omówienia właśnie będą się pojawiać skecze kabaretów bardzo mało znanych, albo mało znane skecze popularnych kabaretów. W tym momencie jest kabaret Krata. Jest kabaret No Name, no, który kiedyś swoją drogą był znany, ale teraz już nie jest. Kabaret Drzewo. No i mam nadzieję, że rzeczywiście, że więcej takich będzie. I w każdym razie dziękuję bardzo za suba. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że udało się już jednego suba ogarnąć. Coś fajnego, coś pięknego, jest dobrze. No ale dobrze, wracając do meritum i do Jerzego Kryszaka. No, coś w tym rzeczywiście jest, że ten Jerzy Kryszak, no nie daje rady, rzeczywiście nie daje rady, nie pokazuje dużo, no i co mnie smuci i martwi, no cały czas zapraszany i coraz częściej mam tak, że pojawia się Jerzy, no to mówię, dobra, to ja już daję mu 5 minut i po 5 minutach stwierdzam, niepotrzebnie dałem mu 5 minut, trzeba było wziąć i od razu wyłączyć telewizor, ewentualnie przewinąć go albo iść sobie do kuchni zrobić kawę, bo Jerzy Kryszak po prostu no co tu mówić, nie jest zabawny, nie jest śmieszny, Jerzy Kryszak po prostu nie jest. Z innej strony mam podejście do Szymona Łątkowskiego, ponieważ on, zresztą tak samo jak i pan Lee i kilku innych rzeczywiście, no Szymon Łątkowski, pan Lee, kilku innych twórców kabaretowych, no wybija się dopiero, można powiedzieć, bo dawniej było tak, jeszcze zanim TVP zostało przeciągnięte na czyjąś inną stronę, że rzeczywiście mieliśmy wiele kabaretonów, czyli tak, było Mrągowo, Mieliśmy Koszalin, było oczywiście Opole, w tym roku nie było już Opola, no i mieliśmy na zakończenie kabareton kabareton w Kielcach. No ale po drodze jeszcze oczywiście była Paka, dostawaliśmy tam jakieś fajne skecze z Rotundy, tak się nazywa chyba ta sala w Krakowie. No i rzeczywiście to wyglądało dosyć w miarę sensownie, można było się pośmiać. A teraz mamy ten jeden, drugi, trzeci pozabierany. Opola jako takiego kabaretowego nie ma, bo TVPiS stwierdziło, no dziękuję bardzo, to my wywalamy wszystko i gońcie się i nie interesuje nas to. I to mnie właśnie bardzo smuci, bo tak naprawdę Polsat pokazuje wszystko, oni mają monopol, a poza tym te wszystkie reklamy. Mi się nie podoba, że to jest tak wszystko podporządkowane pod reklamy. Pamiętam jeszcze za Gówniarza, jakby to były lata 80., no to bardzo wiele oczywiście
kabaretonów było i trwały do późna w nocy, nawet słynny z tyłu sklepu, czyli kabaret Tej, Zenon Laskowik, Bohdan Smoleń, gdzie tam w pół do 12 gdzieś gadali i nie było problemu. A tutaj dziękuję bardzo, musisz się zgodzić, musisz sketch skończyć o tej, bo no bo trzeba puścić reklamy, krótko mówiąc, i to mi się właśnie niespecjalnie podoba. Ale wracając do Szymona Łątkowskiego, facet daje radę. Widać rzeczywiście, że jeżeli kilka razy więcej będzie pokazany, kilka razy więcej pojawi się to tu, to tam, może być rzeczywiście ciekawie. I to mnie cieszy, bo jak ładnie jest napisane tutaj właśnie, w wypełnionym po brzegi amfiteatrze w Kadzielny w niedzielny wieczór wystąpił Szymon Łątkowski, a w roli gospodarza oczywiście KSM. I tak, oby tak dalej, więcej Szymonów Łątkowskich, mniej Jurków Kryszaków, bo to może być tylko oczywiście im plus. No ja mówiłem wcześniej, w większości dominowały żarty z bieżącej polityki, co nie? Było oczywiście o referendum. Jak jesteś przeciw, postaw krzyżyk i zrób salto w tył, mówił. W efekcie 9 głosów było za, a ten, który głosował przeciw, wylądował na oddziale ortopedycznym. Więc rzeczywiście było tutaj dosyć grubo. I gospodarzem całej imprezy był KSM, czyli kabaret sketchów męczących, a dla tych, którzy nie wiedzą, to KSM to jest również kielecka spółdzielnia mieszkaniowa. Tak sobie panowie stwierdzili, a będzie po prostu zabawnie. No i oni... Tak, oni już mieli skecze na wskroś polityczne, już abstrahując oczywiście od tych podobizn Korwina, Morwina, Mikke, jak to mawiał dawno temu pewien kabarecier, a także Macierewicza. No to było rzeczywiście grubo. Kabaret sketch męczących w swojej wypożyczalni gadżetów i makiet na wiece polityczne schował na czas kampanii Macierewicza, Korwina Mikkego i miniaturkę Andrzeja Dudy. Czemu miniaturka? Bo to pionek. A oferował m.in. Tusków, Hołownię, Glapińskich oraz wyborcze hasła typu oby ci na zawsze zwis, jeśli oddasz głos na PiS. Było też pytanie z językoznawstwa. Jeśli Mateusz obszedł jezioro, to zostało ono kupione i przepisane na żonę. Brzmiała prawidłowa odpowiedź. No więc rzeczywiście tutaj oni nie zostawili suchej nitki na nikim. Tutaj mam wypowiedź od Jerzego Kryszaka, o którym mówiłem wcześniej. Ja nie nadążam za politykami, narzekał Jerzy Kryszak, a w swoim występie drwił na przykład z ruskiej rakiety w lesie pod Bydgoszczą oraz kandydowania do Sejmu Kaczyńskiego z Kielc, radząc, aby majonez kielecki sprzedawać pod nazwą Jarosław, to będzie miał jeszcze większe powodzenie. No, według mnie szybciej skisnie, no ale to już wiadomo jak jest. Ale śmiać nie można było się tylko z żartów politycznych. Kabaret Nowaki bał widownię usypieniem dziecka, moralnego niepokoju wakacjami nad Bałtykiem, Kadzielnia pękała ze śmiechu, również z Centrum Biura Antykoncepcyjnego. O tym również pomówimy. Ale kabaret skeczów męczących, to jest podobna, tak mi się wydaje oczywiście, podobna sytuacja, chociaż odwrotna, podobna, ale odwrotna, ale zagadałem. Sytuacja jak z kabaretem Koń Polski. Gdyby nie to, że kabaret Koń Polski organizuje kabareton w Koszalinie, no to by ich nigdzie nie zapraszali, bo Marian i Hela byli śmieszni. Tak, byli śmieszni, kiedy po raz pierwszy, drugi, trzeci może przedstawiali ten swój sketch, no i rzeczywiście tam się działo dosyć fajnie, sensownie i zabawnie. Marian był zabawny, mówiąc do Heli, czy ją kocha, czy ją nie kocha, i tak dalej, i tak dalej. I to rzeczywiście miało wszystko ręce i nogi, ale później to w tym momencie stało się tak, że oni już są nieśmieszni, ich po prostu nie ma już co obserwować, no bo po prostu to jest nuda i nic więcej. 120 osób, ale piszcie coś, proszę was, piszcie coś, bo ja normalnie nie wiem, czy ja mówię do ściany. 120 osób jest, a nikt nic nie pisze. I tak właśnie było z nimi. Kabaret moralnego niepokoju ma tą przewagę, no bo jeszcze mi się też przypomniało przecież kabaret Młodych Panów, który ma swój może nie kabaret, no ale konkurs, ryjka, prawda? Mają tam u siebie. No i tak to się zaczęło. Przecież Kadzielnia nie zawsze była dużo starszym. Przecież jest właśnie rzeczony kabareton w Koszalinie, czy chociażby kabareton w Mrągowie. Mimo że ja pamiętam Mrągowo, jak jeszcze było pokazywane przez telewizyjną Trójkę. Nie było to oczywiście wtedy wielkie wydarzenie, wielka impreza, ale rzeczywiście było to fajnie, dobre, niekomercyjne. Występowały różnego rodzaju gwiazdy sezonu. Pamiętam, raz wystąpił Stachurski, raz wystąpił ich troje, raz Borysewicz Kukis. I tak dalej, Blue Cafe i te inne rzeczy, ale miał to rzeczywiście swój urok. I
tutaj widać, że panowie dobrze się czują, bo Szczurkiewicz, który prowadził całą imprezę wraz z Olgą Bołądź, no widać, że mu to wychodzi dobrze, pewnie, że tak, że jest super, że daje obradę. No, postanowił nawet zażartować czekaj, jak ona się nazywa? Natalia Janoszek, tak? Ta od Stanowskiego. Ta od tych bollywoodzkich filmów. No i no, nie mogło się obejść bez tego, bo rzeczywiście wydarzenie mega wielkie. Sam film Stanowskiego, tego z kanału sportowego, wiele milionów wyświetleń na YouTubie. Także rzeczywiście pokazuje, że dają radę. No ale dobrze, że tak rzeczywiście jest, bo no, trzeba się śmiać z żartów, które są tu i teraz, a nie ma co się śmiać z tego, co było 20 lat temu. Inaczej, można się śmiać jak najbardziej, tylko żeby nie była to myśl przewodnia, bo w pewnym momencie ludzie stwierdzą, nie, no to jest po prostu nuda, parodia i to jest jakiś żart nieśmieszny, niezabawny i jest no niekoniecznie ciekawe. Więc jest przepraszam bardzo, mi się odbiło, że jest takie, a nie inne. Więc no, było dobrze. No oni, jak już mówiłem, z wszystkiego, no pamiętam, przecież był ten sketch no, z gościnnym występem Olgi Bołądź, gdzie ona była żoną, jak się okazało później, niewierną. Pojawiło się Centralne Biuro Antykoncepcyjne, przechodził przypadkowo poseł i tak dalej. No, to jest niby scenka obyczajowa, no, ale wiadomo, że to oczywiście było jajo i to było śmianie się z polityki. Również bardzo podobał mi się ich sketch Perfekcyjny Pan Domu, czyli Liga Mistrzów. Panowie się trochę pośmiali. No to jest taki płacz przez łzy, panowie, bo my dobrze wiemy, że jak jest z kobietami, a potem jak się okazało już na koniec, uwaga, zdradzę puentę sketchu, że to jest 8 marca, no to było już po herbacie, to już po prostu było grubo, tutaj już po prostu było pojechane na maksa. No ale zdarzyło się jak najbardziej. Ogólnie cały kabaret to mi się podobał, może być tak. Tutaj ja sobie teraz przeglądam listę sketchy, jak się pojawiły, no to wiadomo, że Jesienne Zakupy to był kabaret moralnego niepokoju i ta ich wypożyczalnia makiet, haseł wyborczych, kto się najlepiej sprzedaje i tak dalej. No mamy taki, a oni się nie, różnie to bywa. Bo w porządku. Trudy rodzicielstwa kabaretu K2, kabaretu Nowaki, to rzeczywiście było w porządku. Jeżeli chodzi o grzybiarzy, również kabaret sketchu męczących, to było bolesne przeżycie. Cierpiałem razem z, nawet nie pamiętam jak się nazywa, ten aktor z kabaretu sketchu męczących, no ale powiedzmy dobrze wiemy o kogo chodzi. Było naprawdę grubo, było poważnie. Żarliwa dyskusja kabaretu K2. Tak. Jestem, jak to mawiał pewien kabareciarz wiele lat temu, jestem za, a nawet przeciw, no bo także było. Jerzy Kryszak nie. Jerzy Kryszak mi się, jak to się śmieją, skończył się na kill 'em all i jestem bardzo przeciwny. No, akurat ja nie mam problemu, bo jeżeli pojawia się Jerzy Kryszak, dam mu ze 2, 3, może 5 minut, a ja teraz już nie będę dał 5 minut, dam mu chwilę, niech sobie pośmiga, pogada, a potem po prostu wezmę, przewinę go i tyle. Nad Bałtykiem, czyli plaża kabaretu moralnego niepokoju, no to już nie było rzeczywiście dobre, to nie było ciekawe, to nie było nawet jakieś, to nawet nie było zabawne. Interwencja oczywiście kabaretu sketchu męczących z Olgą Bołądź oraz członkami kabaretu Nowaki była smutna. Można by pomyśleć, kurde, trochę tak się Orwell robi, takie 1984. O co tutaj chodzi? Skąd ci ludzie? Ale no jakoś tak to rzeczywiście wyglądało. No i co ja mogę poradzić? No tak to wyglądało, ale było zabawne i i to w tym wszystkim jest smutne, że to było właśnie zabawne, a nie powinno być zabawne, powinno być smutne, czy tam chociażby
chociażby tragiczne, a wakacyjny wyjazd Szymon Łątkowski to stały gość świętokrzyskiej gali kabaretowej. W kilkuminutowym monologu wcielił się w osiedlowego miłośnika wysokoprocentowych napojów, który opowiedział o swoim zagranicznym urlopie. Jakie przygody miał Mietek w Egipcie. Więc rzeczywiście Szymon Łątkowski tak, jak najbardziej jestem za, a nawet przeciw po raz wtóry powiem, bo to jest rzeczywiście coś, co ja lubię oglądać. A co ty, drogi widzu, droga widzko, co wy lubicie oglądać? Piszcie mi, bo kurczę, nic nie piszecie normalnie. Jest was tyle na żywo. Słucha was 108 osób. 108 osób was słucha, a nic nie piszecie. Ja nie wiem w ogóle, co jest. A może mikrofon? Nie no, działa mikrofon. Musi być działa. Przynajmniej, zacząłem gadać, to mi spadło do 80 osób. Mam nadzieję, że 3 suby. Dziękuję wam bardzo, więc widać, że też kabaret wam nie obcy. I to mi się podoba. I to jest rzeczywiście dobre, ciekawe, fajne, sensowne, bo no, ja lubię kabarety. Ja bardzo lubię kabarety. Uwielbiam kabarety i nie mam jakoś przekonania, bo gdzie mniej więcej kabaretony pamiętam od 94 roku. Tak jakoś mniej więcej od tamtej pory kojarzę te wszystkie kabaretony, jakoś tak to się zaczęło. Jeszcze pamiętam oczywiście świętej pamięci profesor Jan Tadeusz Stanisławski, który był zabawny. Był oczywiście jakże on się nazywał? I Jerzy Pietrzak, Jan Pietrzak. Jan Pietrzak pod egidą, który rzeczywiście wtedy był sensowny, a teraz to już jest polityk i niekoniecznie to mnie interesuje. Ale rzeczywiście było mnóstwo tych kabaretów, które wtedy były i te żarty polityczne, muszę przyznać, że były były bardziej wysublimowane. One były inteligentne, one cały czas były zabawne, bo nie mogło oczywiście być inaczej, ale rzeczywiście to było w miarę sensownie zrobione. Gdzie trzeba było puścić oczko, to puścili oko. Kto to powiedział? Chyba Robert Górski mi powiedział. To mi się wydaje, że sytuacja jest taka, że oni muszą, no takie są oczywiście wymogi telewizji, czyli w tym momencie Polsat, bo tak naprawdę nikt inny kabaretów nie pokazuje. Czasami tam telewizja Puls, ale to wiadomo, że to jest cały czas grupa Polsat, że mają odgórnie powiedziane, że ma się co jakiś czas, powiedzmy, pojawić ta przysłowiowa kura, bo tego oczekują, ponieważ to bawi ludzi, bo jeżeli tego nie zrobią, no to ludzie się nie będą, że tak powiem, śmiać i na ich miejsce jest wiele innych kabaretów, które bardzo chętnie wskoczą, no bo to też weźmy pod uwagę, że oni tego nie robią za darmo, tak? To nie jest charytatywnie, dziękuję bardzo. Nie, tutaj są pieniądzury dosyć potężne, dosyć konkretne. No i to musi być w ten sposób. Teraz przecież była wielka afera, ileś tam osób, że niby napisało do radiofonii telewizji, czy Rzecznika Praw Obywatelskich, czy coś, że pojawiało się bardzo dużo bluzgów i to jeszcze przed 11 i to tylko i wyłącznie na PiS nadawali i tak dalej. I to, że Jarosław jesteś taki, a Ziobro będziesz siedział i w ogóle. I tak sobie myślę, napiszcie mi, drodzy widzowie, czy kojarzycie, żeby którakolwiek z opcji politycznych wcześniej tak naprawdę wtrącała się, miała za złe kabaretom, o proszę bardzo, satyryką, o proszę bardzo, oni uwzięli się na nas i tak dalej. No bo do tej pory nawet słynny występ Andrzeja Rosiewicza to chyba było Opole, no nieważne, jakimś tam koncercie, kiedy to Gorbaczowowi dał przecież tą słynną muchę, przemówił po latach, że potem miał powiedziane, że dobrze tej muchy nie zakładał mu, bo ci nie wiem co oni mieli, chyba KGB, tak? Chyba pewnie by go dorwali i rzeczywiście coś jakoś to dziwnie wszystko wyglądało i tak się zastanawiam, gdzie to jest, w którym momencie skręciliśmy źle, że ludzie kiedyś byli dużo bardziej inteligentni, wystarczyło tylko, powiedzmy, puścić oko, wystarczyło delikatne niedopowiedzenie, a to i tak wszystkich bawiło. Wszyscy stwierdzili, jest dobrze, jest fajnie, jest cudownie, podoba mnie się to i jest zabawnie. Ja to rozumiem, mimo że nie mam wszystkiego wyłożonego jak kawę na ławę. Ty masz powiedzieć A, B, C, bo inaczej nikt nie zrozumie. Niekoniecznie tam mi się jakoś wydaje, że tak to było zrobione. No, w każdym razie coś jest
to jest na rzeczy, że albo społeczeństwo coraz bardziej głupieje, albo, a może rzeczywiście, bo przecież nawet jak popatrzysz jest taki kanał na YouTubie Matura to bzdura i czasami sobie lubię obejrzeć. No i tam nieraz pytają, ostatnio takie, co mi się najbardziej rzuciło w oczy, pytali ludzi, ile mieszkańców ma Polska. No i jedna dziewczyna mówi, no jak Polska, tak z 50 000. Mówi, ile? Ten prowadzący, a nie, Polska to więcej, to tak chyba z 70 000. I to było w Warszawie. Tak sobie myślę, ty głupia, cicho bądź. Co myślę, naprawdę ludzie jako społeczeństwo jesteśmy tacy tępi, że nie potrafimy ogarnąć najprostszych rzeczy? Wiesz, pytanie typu, skoro u 2 rąk masz 10 palców, ile będziesz miał rąk u... skoro u 2 rąk masz 10 palców, ile będziesz miał palców u 10 rąk? No i tam jakieś 500 padają odpowiedzi. Po prostu koszmar. I tak się zastanawiałem, gdzie my jesteśmy no już abstrahuję, już nie będę na razie, przynajmniej nie dzisiaj, nie będę się zagłębiał chociażby w kabaret Olgi Lipińskiej, czy kabaret starszych panów, nie młodych panów, no bo to rzeczywiście nie tędy droga, ale form różnych kabaretowych mamy mnóstwo. Począwszy od coraz bardziej popularnego i niebiorących jeńców stand-upu, bo tutaj to rzeczywiście, czy to jest Abelard Giza, czy to jest Wiolka, czy jacyś inni, czy Paczesie i tak dalej, no to rzeczywiście jest jazda, jest hardcore, jest rock'n'rollowa jazda bez trzymanki i nie ma najmniejszego problemu, po prostu tu jest grubo, co by tutaj oczywiście nie mówić. No, mamy oczywiście monologowców, że tak można powiedzieć, typu właśnie Jerzy Kryszak, typu Tadeusz Drozda, który ostatnio się już w ogóle nie pokazuje, ale widziałem jego jeden z występów w trakcie pandemii i rzeczywiście no to był występ do kamery, no bo wtedy nie można było, męczył się strasznie, męczył się bardzo, bardzo, naprawdę nie wiem co było, co się stało, co było grane, ale rzeczywiście bardzo się Tadeusz Drozda męczył. No, może widać, rzeczywiście facet potrzebuje czuć te wibracje, potrzebuje czuć tych ludzi, może po prostu potrzebuje z nimi się kontaktować. Sekundkę, tutaj patrzę. Wiesz co? Zrobimy w ten sposób. Że rzeczywiście potrzebuje czuć tą odpowiedź od tych ludzi, bo było słabo. No i mamy tych właśnie, czy tam, kto jest jeszcze? Jachimek, Tomasz Jachimek, czy tam powiedzmy starszej daty to Krzysztof Dałkrzewicz. No i mamy te kabarety nasze, właśnie kabaret, jak tutaj miniaturka, czyli kabaret Moralnego Niepokoju, kabaret Otto, który tam gdzieś rzeczywiście dogorywa, który tam gdzieś się pojawia. No i tak się zastanawiam właśnie, skoro mamy taką różnorodność, no bo tak naprawdę, no, skoro mamy wszelkie formy, bo nawet pojawiają się przecież formy abstrakcyjne, jak kabaret Mumio, jak traperzy z Nadwisły, czy tam, jak oni się tam nazywają, dyskoteka Szarego Człowieka, czy to był kiedyś Koc i tak dalej, no to czemu nagle wszyscy równają, cytując klasyka, równaj do małego? Że rzeczywiście wszystkie kabarety muszą być, wszystkie skecze muszą zawierać bluzgi, musi być kuła. Ja rozumiem. Jest potrzeba, no to wbijają. Pewnie, że tak. Nie ma najmniejszego problemu. No, ale czasami się zastanawiam, no ale ludzie, ale po co? Czasami te skecze są takie wulgarne, przaśne i jakby się okazało, że wszyscy są tępymi bydlakami, którzy w weekend chleją wódę, leją swoją żonę i twierdzą, że Polska ma 50 000 mieszkańców i trzeba mu to powiedzieć łopatologicznie, pokazać mu to jest to, bo inaczej nie zrozumie. No i jakoś tak naprawdę tego chyba nie ogarniam, że rzeczywiście to tak jakoś jest zrobione. No nie mam pojęcia, czemu to tak jest. Może tak rzeczywiście jest, że im mamy lepiej, tym mamy gorzej, a im mamy gorzej, tym mamy lepiej, przynajmniej w głowie. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, dajcie suba, żebym był zadowolony, żeby było, bo w tym momencie już mamy, już wam mówię, ile to jest, było dopiero 4 suby, pięknie, 4 suby, dziękuję wam bardzo za wszystkie suby. Takie odcinki jak dzisiaj, takie live'y, one się nie będą pojawiały cyklicznie, inaczej. One się będą pojawiały co jakiś czas, ale co jakiś czas nie mam pojęcia. Może to być tak, że nagle będzie powiedzmy 2, 3
dzień po dniu pojawią się, a może tak, że nie będę się z wami spotykał przez tydzień albo przez miesiąc. Więc różnie to bywa. No wiadomo, że i jeżeli będzie jakaś fajna impreza do omówienia, no to pewnie, że tak, to jak najbardziej, że jeżeli będzie oczywiście się z czego pośmiać, to sobie pogadamy, pożartujemy i będzie jak najbardziej zabawnie. A jeżeli będzie posłucha, to coś tam wymyślimy, coś tam sobie ogarniemy, jakiś temat znajdziemy i może będzie rzeczywiście dobrze, może będzie rzeczywiście fajnie, ciekawie. Zawsze będzie ciekawie. Sekundkę, napiję się. Jest dobrze, jest dobrze. Bo ja jakoś tak specjalnie swojego ulubionego kabaretu nie mam. Lubię dużo kabaretów, dużo różnego fajnego, sensownego humoru. Gatunek nie ma znaczenia. Naprawdę nie ma znaczenia. Chyba te żarty polityczne najbardziej śmieszą, bo są tu i teraz, tylko że problem z tymi żartami właśnie politycznymi jest taki, że one się bardzo szybko starzeją. Bo możemy powiedzieć, ok, w porządku, rzeczywiście pobrechtamy się z Kaczyńskiego i tak dalej, no ale może się okazać, że za miesiąc dojdzie do władzy ktoś inny, no i w tym momencie te żarty już nie będą już miały zastosowania, już nie będą śmieszne i to mnie dziwi akurat, no ale to wiadomo, takie żarty były od zawsze, bo to nie miało znaczenia, czy za komuny śmiano się z czerwonych, czy potem śmiano się z tych, czy z tamtych, no różnie rzeczywiście to wyglądało. I tak samo jest i tym razem. No, mam nadzieję, że wrócimy do tego, co było, ja wiem, z 10, więcej, 20 lat temu. Chyba tak. Że tych żartów wróci, że żarty były, ale nie aż tak wiele, ponieważ nie było powodów do tego, żeby aż tyle tych żartów wrzucać, bo no, władza nie dawała nam powodu do śmiechu. Mam nadzieję, że tak będzie, mam nadzieję, że tak się stanie, bo życzyłbym tego i sobie, i wam, którzy tutaj jesteście w liczbie 90 osób, ale nic nie piszecie, bo a może ja zmieniłem coś w ustawieniu. Dobra, nieważne, sprawdzę później. Że rzeczywiście mam nadzieję, że no będzie dobrze, będzie sensownie, będzie fajnie, bo kabaretów jest mnóstwo. Kabaretów jest mnóstwo w Polsce. Sekundkę, to ja aż nawet sprawdzę. Polskie kabarety. No i tylko patrzę, próbuję jakoś to kurczę, takie kabarety, które już naprawdę pewnie nie... działające kabarety. Proszę bardzo. Działające kabarety powstały w latach Czyści i jak łza. Kabaret Dudek. No nie, no długi. Kabaret długi jeszcze istnieje. Elita Ergo Kaczki Nowej Paczki. No to kojarzę. Klika, Koń Polski, Masztalce Otto. Piwnica pod Barnami. To wiadomo. Kabaret Paka. Kabaret Paka. Oni jeszcze istnieją? Proszę bardzo. Gdzie tutaj jest? Pod egidą Rak. Rysko. Kabaret Rak to rzeczywiście jest dosyć fajny ewenement. Właśnie teraz już 2 panów. A kabarety współczesne Anim Runu, Cegła, Chyba, Ciach, kabaret Chlynur był dobry, pamiętam. Czesław, DKD, Dno, formacja Châtelet, potem Foch, potem się podmieniało grupa Mozarta, grupa Rafała Kmity, Grzegorz Halma, Oklaski, jest kabaret Chlynur. Ale to też już chyba przestali już tworzyć, istnieć, to mi się wydaje. Tak, data rozwiązania styczeń 2013. Tutaj widać, że się już posypało chyba. Kabaret Hrabi, mówiłem o humorze abstrakcyjnym, oni są dobrzy, świetnie. No, kabaret Jurki również K2. Kaczka pchnięta nożem kojarzę, ale tylko i wyłącznie z nazwy. Kwartet okazjonalny, z tego co pamiętam też już nie śpiewają, tylko i wyłącznie nomen omen okazjonalnie, ale to chyba nawet nie o nich myślałem, ale to akurat podobnie. Loch Kamelot, łowcy.b, no też kiedy odszedł Mariusz Kałamaga, no to łowcy.b już tak niespecjalnie istnieją. Macierz Made in China, Małże Mimika, Młodych Panów, no to wiadomo, że tak, Moralnego Niepokoju. Mumio też jest, no, Neonówka cały czas jeździ po Polsce, teraz są w Wałbrzychu bodajże. Nowaki, No Name, Rewelacja. Oczywiście Paranormalni, tutaj też jest zaskoczenie, bo bez Igora już tak nie radzą sobie super dobrze, ale ciągle istnieją. Mimochodem, Skarbężów, Słoiczek po cukrze, a czy dziewczyny jeszcze nadają cały czas? Data założenia 2008. No chyba rzeczywiście coś tam się dzieje, bo tutaj widzę, że Małgorzata Szapował i Magda Mleczak, bo te dwie panie tworzą ten kabaret. Czy istnieją, czy nie? No ostatnie jakieś informacje, tutaj patrzę, są z 2009, więc trochę już tego czasu minęło. Kabaret Słuchajcie, Smile, Świerszczy Chrząszcz,
Stado umtata, tiruriru, widelec pod wyrwigroszem. Więc rzeczywiście dużo tego było, a szkoda, bo tutaj mam wpisy kabaretów nieistniejących, więc między innymi kabaret Afera, to akurat było dobrze, Babeczki z rodzynkiem, no ale rozpadły się, no to w tym momencie jest między innymi Słodziczek, Bimbom, chwilowy kaloryfer, kabaret Dudek oczywiście, to chyba kabaret Hi-Fi, no ale to dlatego, że Grzegorz Halama i Kamys poszli w swoje strony. Koń, Krakersy, kabaret Limo, no ale to było wiadomo, Limo się może nie tyle rozpadło, co zakończyli swoją działalność w pięknym stylu. Kabaret Owca, potem kabaret Pożarcie, Salon Niezależnych, 7 kotów, Strzały z Aurory. Strzały z Aurory to są dopiero, właściwie to byli dopiero twardziele. Ile oni potrafili wypić? Dobra, nieważne. STS, kabaret Szarpanina ze Szczecina. Koszmarny kabaret, naprawdę koszmarny kabaret. Co tam mamy dalej? Szpak, Szum, czyli Szum to było to 7 czy 8 dzieł chyba, tak? Jakoś tak. No ale się potem Ewa, tutaj widzę właśnie, że dziewczyny się rozstały i powstał Słoiczek po cukrze. Tej, to za duże słowo, Trzeci oddech Kaczuchy. A szkoda, bo akurat lubiłem sobie bardzo posłuchać Trzeci oddech Kaczuchy. Ale też mamy solowych artystów, najpierw są panowie. Artur Andrus, Wojciech Mann, Alosza Awdiejew, Joanna Bartel, Piotr Bałtroczyk. No, Bałtrosz ostatnio chory jest, skurczybyk, może się w końcu wyleczy. Hanka Bielicka, no ja cię kręcę, ludzie, no dajcie spokój przecież, no nieważne, nie żyje. Piotr Bukartyk, Maria Czubaczek, to samo, Marcin Daniec, Krzysztof Dałkrzewicz, Tadeusz Drozda, Paweł Dłużewski. Pamiętam Pawła Dłużewskiego jeszcze z kabaretu Pod egidą, kiedy to właśnie rzeczywiście w polsatowskim pierwszym kabaretonie, który prowadził Tadeusz Drozda, no tam te głosy podkładał Jacek Fedorowicz, Stefan Friedman, niedawno miał urodziny swoje Stefan Friedman, Andrzej Grabowski, Aleksander Groto, nie kojarzę, Grzegorz Halama, Oklaski, no to wiadomo, Jachimek, Krzysztof Jaroszyński, też przecież pamiętam Cienki Bolek z Friedmanem, wspomnianym wcześniej Michał Kępa, daje radę, Irek Krosny, Kryszak, Zenon Laskowik też można powiedzieć zdziadział, też niespecjalnie co tam rzeczywiście ciekawego robi, a cały czas robi rzeczy. Stefan Müller, Waldemar Ochnia, czyli nasz zawodowy podkładacz głosów. Gdzie dalej? Jerzy Ofierski, Bronisław Opałkow, Genowefa Pigwa, oczywiście Czarek Pazurak, Katarzyna Piasecka, Krzysztof Piasecki. Krzyśka Piaseckiego mi bardzo, bardzo brakuje ostatnimi czasy w kabaretach, mimo że odgrzewał trochę kotlety, aczkolwiek pamiętam go, kiedy jeszcze ze Zbigniewem Świętej Pamięci Wodeckim mieli sketch o zawodu Jestem ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, to było dosyć dobre. Andrzej Ponigielski, Janusz Siara-Rewiński, Tadeusz Ros, Krystyna Sienkiewicz, Bogdan Smoleń, Maciej Sztur, Stanisław Tym, Andrzej Zaorski, w ogóle młody Sztur, pokazał ostatnio wpis, jakiś mu koleś napisał na Messengerze, tam jakiejś innej platformie, mówi, jesteś debilem, jesteś kawał buca, taki świetny byłeś w Sex Misji, tam mi się podobałaś, od tej pory cię już nie lubię, bo teraz zanim ten odpisał stary, z Sex Misją nie mam nic wspólnego, więc nawet to nas nie łączy. Więc rzeczywiście tego było całe mnóstwo tych dobrych, fajnych, sensownych, ciekawych kabaretów i to jakoś w miarę wyglądało. I twórców było bardzo dużo, bardzo przeróżnych i jedziecie z koksem 5. subskrybent. Ja wiem, że to jest rzecz, której się nie powinno cieszyć, no bo rzeczywiście YouTube niespecjalnie interesuje się, ilu jest subskrybentów, tylko interesuje się, ile osób jak długo się ogląda. Tutaj widzę, że jesteście niesamowici, bo bardzo długo oglądacie, no ale mnie to rzeczywiście cieszy. Tak patrzę tutaj, kabaretowe programy telewizyjne. Dzięki Bogu już weekend Galuk Show. Galuk Show to jest takie stare, przecież to jest chyba jeszcze Olga Lipińska, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tak, cykl telewizyjnych programów rozrywkowych Olgi Lipińskiej z początku lat 70. Więc kiedy byłem młodziolem. Kabaret jeszcze starszych panów, kabaret Olgi Lipińskiej, kabaretowa scena 2, kabaretowy klub 2. To było dobre, to chyba Bałtroczyk prowadził, jeżeli mnie pamięć nie myli, to było właśnie z Rotundy, tak? Nie, prowadzili Górski i Wójcik, czyli o innym jeszcze myślę. Kurtna w górę, Polskie Zoo, patrzcie, Polskie Zoo tutaj jest jeszcze. A tutaj jakie były nazwiska, jeżeli chodzi oczywiście o aktorów grających, podkładających głosy, więc to po prostu było rzeczywiście super, naprawdę niesamowicie, gdzie są głosy, proszę bardzo. Jolanta Zykun, Adam Ferency, Tomasz Kozłowicz, Kryszak,
Morawski, Waldemar Ochnia, Marian Opania, Tadeusz Ros, Andrzej Zaorski, Grzegorz Wąs, Artur Barciś, Zbigniew Zborowski. Proszę bardzo, muzycznie to Alicja Majewska, Ryszard Rynkowski, Andrzej Załucha. No więc rzeczywiście same tuzy się tylko i wyłącznie pojawiały. Spadkobiercy. Spadkobierców uwielbiam, bo chyba nie byłoby rzeczy, którą by robił Kamol Kamys, jak tam zwał, tak zwał, którą by on robił, która by mi się nie podobała, bo nawet jak był w tym nieszczęsnym kabarecie hi-fi, gdzie widać było, że no nie odnajduje się, nie czuje klimatu, no nie jest to rzeczywiście coś, co turyści lubią najbardziej, no to akurat to wyglądało dosyć dobrze i gości było mnóstwo różnych i super, i to po prostu ta improwizacja, ten system, ten schemat, ten pomysł mi się bardzo podobał. Spotkanie z baladą, no to wiadomo, to chyba nawet jeszcze ciągle jest nadawane, nie? Nie, 72, 99, 3, 2006 i tyle. Aczkolwiek ostatnio widziałem, chyba na TV Silesia pokazywali to. TVS, o tak to się nazywała ta stacja właśnie, TVS. Telewizja Silesia, pierwsza polskojęzyczna regionalna stacja telewizyjna o profilu informacyjno-rozrywkowym. Dobra, co tutaj jeszcze tam zostało? Studio Gamma, to jeszcze było kabaret starszych panów, wiadomo, tygodnik moralnego niepokoju. Właśnie leci kabarecik. Paranormalni Tonight, ucho prezesa i kabaret na żywo. Patrzcie, to też z uchem prezesa też było dosyć zabawnie, bo wszystko było w porządku, dopóki było właśnie na YouTubie, co nie? Potem to przejął, jak widzę, Showmax, potem telewizja WP, no i tak bardzo szybko to potem, jak się zdjęło z YouTube'a, umarło siłą rozpędu, chciałoby się powiedzieć, polecieli, ale się nie udało. Tutaj widzę, że jak zdjęli, inaczej, kupili ich z YouTube'a, to potem był Showmax, WP, telewizja, Comedy Central, IPLA, Polsat, Box Go i TV4, więc rzeczywiście no, status zakończony, nadawany w latach 17-19. A tu widzę, że nawet Cezary Pazura się pojawia jako Donald z Brukseli. Proszę, proszę. No było rzeczywiście kilka takich ciekawych, interesujących tworów, ale tam nie było zaraz, nie było gabinetu terapii ogólnej, tak chyba nazwali odtowcy, jak mówiłem wcześniej. No ale to już się zdarza, to już jest insza, to już jest przeszłość, nie będziemy myśleć. No ale tak, reasumując, Jerzy Kryszak, jeżeli chodzi o galę świętokrzyską, no nie, ja zastanawiam się, czy to jest dlatego zaproszony Jerzy Kryszak, że o, dobre, jeszcze nazwisko jego coś tam znaczy, jego nazwisko coś tam mówi, to może ludziom to się spodobać, to weźmiemy i wrzucimy. Tak samo jak powiedzmy Marcin Daniec, czy Krzysztof Dałkrzewicz. No ale Jerzy Kryszak, jak mówię, skończył się na Kilemol. Nowaki, tak, dają radę, pokazują, że potrafią połączyć wiele treści. Stronią raczej od polityki, aczkolwiek i takowe skecze się też pojawiają i też nie mają z tym najmniejszego problemu. Kabaret moralnego niepokoju. Mam nadzieję, że kabaret moralnego niepokoju się jeszcze pokaże z dobrej strony. Rzeczywiście, że pokażą, my dajemy radę, my potrafimy, my umiemy, my potrafimy zrobić coś dobrego, sensownego, ciekawego, a nie tylko i wyłącznie, no co tu dużo mówić, ściemniamy. Więc mam nadzieję, że to będzie dobre, będzie ciekawsze, coś się lepiej, fajniej, ciekawiej pokaże, bo no są zasłużeni chłopaki, nie no tylko chłopaki, nie czarmy się, że ta dziewczyna, ta kobitka jest na stałe z nimi, ona pewnie przez chwilę jest, a potem już jej nie będzie i znowu będzie trzeba wymieniać. W ogóle aż wiesz co, aż sprawdzę. Kabaret jest moralnego niepokoju, skład może jakiś, bym kurczę widział jak ona się nazywa, kto to jest kabaret moralnego, jest jakiś tam zespół, proszę bardzo. Właśnie wszedłem na ich stronę, no dobra. Robert Górski, jest Cieśla, Rafał Zbieć, Przemysław Bogarkowski i Bartłomiej Kraus jest na tym, jako muzyk, a ta kobitka, czyli że co, że może działają we czwórkę, a ta pani, że tak powiem, to jest tylko i wyłącznie gościnny występ. Chociaż czekaj. Popatrzmy, tutaj jest napisane Agata Wątróbska. No nie wiem, czy to jest ona akurat, a zobaczę, wyszukam jakieś zdjęcie, bo mam nadzieję, że poznam po zdjęciu, czy to jest ona. No nie wygląda, jak to była ona. To nie wygląda, jakby to była dziewczyna stąd. Jest jeszcze Marta Prodobas. Sekundkę. Wyszukamy, czy to jest, może to jest, tak, to jest ona właśnie, to jest ta aktorka, czyli Marta
Podobas, czyli ona w tym momencie występuje z moralniakami. Niespecjalnie mi robi, a nawet nie kojarzę, kiedy Agata Wątróbska występowała z nimi. Może wcześniej, skoro tak jest pokazane. O, proszę bardzo. Magda Sturzyńska do 2017, Agata Załęcka do 12 i Pakosińska do lutego 11. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dawniej występowaniu. Też widzę, była i jakaś Ewa Standzon, Justyna Kuśmierczuk, Agnieszka Trzepska, Katarzyna Zygmunt, a to kompozycja i śpiew, tylko i Karolina Armenda też kompozycja i śpiew. No więc rzeczywiście są byli członkowie. No ale zdarza się rzeczywiście, no nie poradzimy na to, nic na to nie wymyślimy, ale dobra, wracając dalej. Kabaret sketchów męczących, tak mi się wydaje, że fajnie łączą scenki obyczajowe z polityką i to wygląda, i dobrze to wygląda fajnie, mam nadzieję, że to będzie więcej, naprawdę więcej tego, bo to jest coś pięknego. Młodzi panowie dwaj, 4. No tutaj jest różnie. Tutaj naprawdę jest różnie, jest bardzo, bardzo różnie. Wydaje mi się, że najlepszy okres już mieli w tym momencie. Jest różnie, jest albo słabo, albo bardzo słabo. Może nawet nie bardzo dobrze, ale tak jakoś nie najgorzej. Ja tu widzę jakoś dziwnie to pokazują, bo tutaj pokazuje, że was jest mnóstwo, a tu was pokazuje, że są 3 osoby. No nie wiem, ale to może ja się jeszcze na YouTubie tak do końca nie znam. A kabaret Nowaki, no oni pokazują cały czas, że są na fali wznoszącej, że rzeczywiście to wygląda dobrze, wygląda to ciekawie, fajnie i mam nadzieję, że tak będzie. No nie można nie doceniać Szymona Łątkowskiego, bo wiadomo, że tutaj też facet może nie rodził się, ale w tym momencie leci i coraz ciekawsze rzeczy nam wrzuca, coraz ciekawsze rzeczy nam pokazuje i nic tylko się cieszy i mam nadzieję, że tak będzie dalej, że będzie rzeczywiście fajnie. Mnóstwo wam jest, nie wiem co jest, musiałem coś pewnie źle ustawić, bo nic nie piszecie, ja w ogóle gadam jak do ściany. No ale mi się wydaje, że jest wszystko w porządku. Kolejne nasze spotkanie będzie, nie wiem kiedy. Zobaczymy, może jak się obudzę jutro, może się okaże, rzeczywiście, proszę bardzo, jednak jest rzeczywiście ochota, może to sobie o czymś pogadamy, ale póki co nie wiem kiedy. Wiem, że w ten weekend nie wydarzyło się nic kabaretowo godnego odnotowania, no chociaż dzisiaj tam, że jest niedziela, to dzisiaj mogą być jakieś tam młodzi i moralni czy coś, no ale to zobaczymy jak to będzie wyglądało, zobaczymy co to będzie. W każdym razie nie wiem, może mam nagrane, może nie. Cholera wie. Naprawdę powiem, że nie wiem dokładnie. Muszę sprawdzić. O kurczę, już po 11 jest. Czyli dosyć późna pora. Panie i panowie, dziękuję wam za dzisiaj. Dziękuję wam za dzisiejszy wieczór. Było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No, gdybyście szybko pisali, ale to mam nadzieję, że następnym razem nadrobimy, że następnym razem będzie już wszystko fajnie. Ja mówię, dopiero się YouTube'a uczę. Dla mnie to jest nowość, dla mnie to jest też nowe medium. Raczej, no nieważne. Pierwszy raz tutaj, także wiadomo jak to jest. Dawajcie suby, łapy, co tam się jeszcze oczywiście daje. Oglądajcie sketchy, które umieszczamy na naszym kanale. Jest na razie 4, ale mówię, będzie więcej, ale na to wszystko potrzebujemy czasu, na to wszystko potrzebujemy chwili, żeby to ogarnąć, żeby było rzeczywiście dobrze i fajnie, bo plan mamy długodystansowy, plan mamy rzeczywiście, że to potrwa, że będzie długo, ale zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, zobaczymy. To naprawdę mieliśmy już wystartować dużo wcześniej, ale no pewne rzeczy, pewne ograniczenia sprawiły, że no nie mogliśmy, jak nawet chcieliśmy, no niestety nie udało się, no ale to już jest coś innego, jakaś inna pewna jazda, panie i panowie, bo domyślam się, że też panie i panowie są, bo przecież mamy już aż 6 subskrybentów, także bardzo, bardzo ładnie, bardzo ciekawie i cytując klasyka, czyli film, no i teraz zagadałem, chyba Poranek Kojota, tak? Tam był Krzysztof Jeżna ze Szczecina, że mówił, że podoba mnie się to.
no to chyba ja tak rzeczywiście mówię, że podoba mi się to i tak dalej. Jest was 130, ale to pewnie tak samo błąd, jak pokazuje mi z drugiej strony, że są tylko 3 osoby, więc może równie dobrze być nie 130, a 3 osoby. Więc nieważne, z YouTube pewnie to i to ma wszystko ogarnięte i będzie dobrze. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo i widzimy, a właściwie słyszymy się za czas jakiś. Cześć.